Kochani, wróciliśmy i już teraz, co by nie było, zostajemy z Wami. Mam nadzieję, że tym razem nam się uda być też na Instagramie, a jeżeli nie, no to tak widocznie ma być, koniec, kropka. Walczyliśmy tutaj, nie wiemy, co się dzieje, ale mam nadzieję, że wracacie. Tak, widzę, że wracacie, chodźcie. Więc temat, Twoje marzenia to głos Boga. Dajcie znać proszę jeszcze raz, czy nas widać, słychać, czy wszystko ok. Jakieś dzisiaj są delikatno mocne przeszkody, ale widocznie temat ważny i rozmówcy z nami. Także będzie dobrze. Wiesz co, u Ciebie na Facebooku poleciało, tak? Na Facebooku już leci u mnie i teraz na Instagramie zobaczymy, czy odpali. YouTube już super. Facebook, YouTube pisze do nas, że widać, słychać. U mnie dalej Instagram nie działa. Dobra, no to ja Instagrama nie podłączam. Darujemy ten Instagram. Ja myślę, że na nim zrobimy, tak jak mówisz, po prostu osobne spotkanie stricte instagramowe. Więc po prostu rozmawiajmy, bo czas nam się kończy za chwilę. Zostało nam 40 minut na tak mega ważny temat. Daniel, słuchaj, ja mam pierwsze, bo jestem ciekawa, kiedy się umawialiśmy na live, rozmawialiśmy o kilku tematach. I moje pytanie, dlaczego z różnych tematów, jak ten padł, to ty powiedziałeś, dobra, idziemy w ten temat. Twoje marzenia to głos Boga, pytanie, czy umiesz słuchać? No, muszę powiedzieć wprost, że przed wypadkiem nie za bardzo wierzyłem w Boga. I pamiętam, bo ja połamałem kręgosłup w 2018, miałem wypadek na motorze KTM-ie, motocrossie i połamałem kręgosłup, 9 kręgów, w tym 2 płuca przebite, 14 małych kości, 9 dużych. I zanim miałem ten wypadek, to wierzyłem w wszechświat, nie? Universe. No i... Ty wiesz, że ja uwielbiam, jak ty się śmiejesz. Dziękuję. No i pamiętam, przyszedł do mnie masażysta Mario, którego serdecznie pozdrawiam, i mówi: Daniel, i miałem depresję, miałem znowu myśli samobójcze, bo po prostu byłem warzywem i tyle. I mówi: módl się do Boga. Ja mówię: ja nie wierzę w Boga. On mówi: to w co wierzysz, nie? A ja mówię: no w uniwers, wszechświat i tak dalej, nie? A on mówi: no super, nie? A nie wierzysz w Boga? Ja mówię: nie. A on mówi: no to super, to pytanie takie, a kto stworzył ten uniwers, ten wszechświat? Ja mówię: no ten u góry, nie? No właśnie. I ten cały mój plan niewierzenia w Boga od razu legł w gruzach. I to mnie bardzo dotknęło, co powiedziałaś. Znaczy dotknęło, wzruszyło, o może tak, bo jest taki fajny cytat. I tego zawsze to mówię na moich szkoleniach. Mówię: jeżeli ci się przytrafia twój cel tu i teraz, to jest God Direction. To jest kierunkowskaz z Boga. W dobrym kierunku, Danielku, idziesz. Trzymaj i idź w tą stronę. Ale jeżeli ten cel do ciebie nie przychodzi i robisz wszystkie strony, kombinacje alpejskie, żeby po prostu przyszedł, a nadal nie przychodzi, to jest God Protection, czyli to jest ochrona od Boga, bo ten cel mógłby zrobić z tobą naprawdę spustoszenie i tak dalej. Czyli if this is for me, let it come because this is God direction. If this is not for me, let it go because this is God protection. Dokładnie. Super, mega odpowiedź. Ale powiedz, ty z wieloma osobami na takie tematy rozmawiasz, czy tylko ze mną? Tak? Nie, akurat wiesz co, bo wiem, że ty jakby na wcześniejszym live'ie fajnie się otworzyłaś i mi to jakby uświadomiłaś też. Także tak, z tobą mam ten flow rozmawiania o Bogu i z Mariem czasami sobie tam rozmawiamy. Gdzieś tam świadkowie Jehowy mnie spotkali i też moja babcia jakby w wieku chyba 74 lat przyjęła ten chrzest i tak dalej. No i gdzieś tam mnie niedawno spotkali w jakimś spa lekarze tacy i też tam zaczęli nawijać do mnie właśnie o Bogu i tak dalej. Tylko ja staram się nie robić sobie nalepek, że ja jestem katolikiem, czy jestem tym, czy jestem tamtym. Ja po prostu wierzę, że jest ten
ten jeden i koniec, nie? A jak go nazywamy, to już każdy niech sobie po prostu nazywa i jaką tam wiarę uznajemy też, nie? Także nie wchodzę w szufladkowanie się. Wierzysz, jesteś wierzący, ale nie religijny, jeżeli dobrze Cię rozumiem. Tak. Okej. Ja wręcz mówię, że wiesz, że tak naprawdę Bóg nie ma religii. Religię stworzyli ludzie. Dokładnie. Bóg jest miłością i bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś, bo wiem, że tutaj też nas będą słuchać ludzie, którzy mają różne religie. To nie chodzi o to, żebyśmy szukali różnic, tylko chodzi o to, żebyśmy szukali, co nas łączy. Co nas łączy i co powoduje, że nasze życie jest ładniejsze, łatwiejsze, po prostu, że możemy świecić, że możemy służyć, że możemy tą miłość na co dzień odczuwać. Bo po co mam mówić o Bogu, jeżeli Go na co dzień nie odczuwam? A można być osobą mega religijną i nie czuć Boga. Można być osobą niereligijną i czuć Boga na co dzień. Czuć tą miłość, oddawać miłość. Więc my tu nie mamy spotkania religijnego, ale mamy spotkanie, wierzę, uduchowione. Powiem jeszcze wszystkim, witajcie kochani na ostatnim live. Słuchaj, mieliśmy taki temat, mówiłam o poście, mówiłam o 3-dniowym poście i powiem Ci, że wydarzyła się niesamowita rzecz. Takie 3 dni niejedzenia kompletnie, bycia tylko na wodzie, z jakąś intencją spełnienia, może też marzenia, może oczyszczenia, może jakiegoś celu, wiesz, może przybliżenia się właśnie do kontaktu z Bogiem. Mieliśmy niesamowite doświadczenie i tu chcę pozdrowić wszystkich, kto jest z tego wydarzenia, bo było nas 176 osób, wyobraź sobie, przyszliśmy przez to razem, przez 3 dni. Wow. To jest po prostu dla mnie takie wow, to jest tak niesamowite, więc jeżeli jesteś tu dzisiaj z nami, łączy się, kto był ze mną w tym niesamowicie intymnym, cudownym, natchnionym, boskim wydarzeniu, wyobrażasz sobie? Po prostu dzieliliśmy się, kto przez co przechodzi. Niesamowite, więc jeżeli jesteście, kochani, kto był ze mną razem pomiędzy 6 a 8 czerwca, zrobiliśmy to razem, Daniel, 6, 7, 8 czerwca, nic nie jedzenia, wiesz, po prostu nie wiem, czy miałeś takie doświadczenie kiedyś, robiłeś coś takiego? Wiesz co, robiłem z Reginą Bukowską, moją koleżanką, 10-dniowy, ale rzeczywiście ze względu wtedy jeszcze na moją cukrzycę, bo teraz dzięki tam pewnej terapii już nie mam problemu, ale wtedy rzeczywiście tylko 3 dni wytrzymałem na tych sokach. To była ta sokoterapia, czy jak to tam się wtedy, sokodetoks się chyba nazywał, jak tak Reginka mówi na to. To jest troszkę coś innego, bo to, co my robiliśmy, to jest kompletnie bez niczego. Tylko woda, bez niczego. Tylko woda i modlitwa, czyli duch, ciało, umysł. Jeżeli jesteś ciekawy, obejrzysz, wiesz, możemy o tym porozmawiać. Chętnie, bo jestem mega ciekaw, bo wiesz co, jest 11 praw wszechświata, który Bob Proctor mnie uczył i jedno z nich jest prawo próżni, albo prawo odkurzacza po koniecznemu, law of vacuum. I to jest coś takiego, że zostaw dobre, a zrobi się miejsce na lepsze. I jestem ciekaw, jak ten cały proces wyglądał, bo ja robię sobie taki proces z szafą, że na przykład, wiesz, 8 miesięcy w czymś nie chodzę i strój oddaję do kogoś, kto potrzebuje, nie wiem, fajnych moich koszul, fajnych marynarek, fajnych butów. Czasami mam jakieś buty, wiesz, Fendi, które wydały do kasy, a zalegają. Ale mam ten schemat po mamie chomikowania, a przyda się na czarną godzinę, a jeszcze w tym pochodzę, a cholerę jakoś się wcisnę, nie? Ale Bóg Wszechświat patrzy na ciebie i mówi, cholera, on ma pełną szafę ciuchów, to po co ja mam mu dawać nowe możliwości nakupowania następnych ciuchów, to tam komuś innemu, nie? I ja zawsze mówię, jak ktoś ma wyzwania finansowe, to mówię, pierwsze co, wjeżdżasz do biura i robisz mega porządek na swoim biurku i w swoim biurze, nie? I to samo jest w szafie. Nawet to zastosowałem u pewnej mojej klientki, gdzie ona nie mogła po rozejściu się ze swoim narzeczonym, to było, nie mogła sobie znaleźć bratniej duszy, po prostu partnera życiowego, nie? I miała wyzwanie i ja mówię, dobra,
robimy coaching, nie? On mówi, no to super, to umówimy się w hotelu. Nie, w twoim domu. On mówi, jak to w moim domu? Nie, przecież wiesz. Ja mówię, no albo wóz, albo przewóz. No i pojechaliśmy do niej do domu, mówię, dawaj do sypialni. On mówi, co ty, no jak, wiesz, kawka, herbatka. Ja mówię, nie o to chodzi, dawaj do sypialni. Do sypialni i mówię, dobra, pierwsze co, bo wiesz, ja jestem result coach, a nie jakiś tam pitu. I mówię, dobra, czy jest miejsce dla twojego partnera w szafie? Otwórz szafę. On mówi, nie, bałagan mam otwieraj tą szafę. A tam jego kurtka, tam jego jakieś paski nagle znaleźliśmy i te wszystkie rzeczy, nie? Mało tego, jeszcze miała jego kuźwa obrazek on i ona. No ja mówię, no to jakim cudem chcesz uświadomić wszechświatowi, bogowi, cokolwiek wierzysz, że masz przestrzeń, jak ty nie masz dla niego przestrzeni nawet w szafie. Ja mówię, dawaj, idziemy do garażu, a tam zawalone jego jakimiś siłowniami i innymi rzeczami miał pozabierać, nie? I ja mówię, czystka. I kazałem mi totalnie oczyścić te kasliki, co przy łóżku są, żeby po prostu było miejsce na tego Lovelasa nowego, szafę i do tego jeszcze garaż. I co się wydarzyło? Julian, tak ma na imię moja klientka, tam po 3-4 tygodniach zaczęła gdzieś tam, jakby wyszła z tej strefy komfortu, zaczęła randkować, a niedawno no już dziecko im się urodziło i teraz hajtnęła się i mieszka w LA, w Los Angeles, nie? I to jest piękne, że jedno takie czyszczenie potrafi zrobić taką robotę, tylko wiadomo, to nie jest gadanie, tylko to ma być działanie i konsekwentne działanie w tym kierunku. To wyobraź sobie, że my zrobiliśmy czyszczenie nie tylko szaf, bo szafa to jest piękne, to jest cudowne, my zrobiliśmy czyszczenie ciał, czyszczenie umysłów i czyszczenie w duchu. Ty czujesz, co tam nadchodzi niesamowitego do nas, do tych wszystkich osób, to jest fenomenalne. Także no dobrze, ale dzisiaj inny temat, natomiast żyję wciąż. Ale ciekawe, wiesz, sorry, ale ja jestem taki, że jak chłonny jak gąbka i mnie to bardzo zaciekawiło. Oczyszczanie umysłu, ciała. Żeby duch doszedł do głosu, wiesz? Bo jest taki cytat w Biblii, gdzie jest napisane, że w słabości duch się doskonali, czyli w słabości ciała duch się wzmacnia. I my możemy czekać, że ta słabość ciała przyjdzie przez chorobę, przyjdzie przez coś, wiesz, no bo to przyjdzie, bo duch jest przywódcą naszej duszy, bo dusza to jest duch, ciało, umysł. I prawo też jest takie, że albo ty sam coś zrobisz, sam zrobisz to czyszczenie i powiesz, proszę bardzo, bierz prowadź. Albo przyjdzie choroba, coś i ty tak się będziesz oczyszczać, tylko już zupełnie innej motywacji. Tak, to co u ciebie powiedziałeś, nie wierzyłem Boga, dopóki nie miałam wypadku, tak? Ten wypadek nastąpił, żeby tak naprawdę Daniel Konieczny zrobił okej, popatrzmy trochę w innym kierunku, otwórzmy się, prawda? Zadziało się coś takiego. Tak, to był taki, ja to nazywam SMS od Boga, nie? SMS od Boga. Czytam te komentarze, tylko chętnie pozdrawiam wszystkich. Bo ja w terapii nie masz cukrzycy, bo coś takiego powiedziałeś i widzę, że Magda... dzięki tej terapii nie masz cukrzycy. Tak, to wiesz co, nie temat na dziś, ale to jest na ekstraktach z komórek macierzystych, ale to może kiedy indziej, bo dzisiaj chciałbym się skupić, napisz do mnie, Magdalena, to ci wszystko tam powiem, kto mi pomógł i tak dalej, pokieruję cię. Ale tu mnie bardzo interesuje ten temat i dajcie znaka w komentarzu, czy was interesuje właśnie twoje marzenie to głos od Boga, bo tak naprawdę Bob Proctor, którego uwielbiam i z którym w sumie wydaliśmy taką książkę Urodziłeś się bogaty w Polsce, ale też mnie zainspirował Myśli bogać się, ja na podstawie tego wydałem w końcu workbooka, Taisia, pytałaś mnie kiedyś, to w końcu wydałem workbooka na podstawie książki Myśli bogać się, tylko się nazywa Myśl, działaj i bogać się, żeby to było też działanie, dorzuciłem. I Bob mu powiedział coś takiego. We are spiritual beings who lives in Daniel Konieczny's body and we have a mission to accomplish during that our lifetime. Po polsku jesteśmy duszą, która żyje w ciele Daniela Koniecznego, który ma jakąś misję do przejścia. Poprawię cię troszkę, Daniel, mogę? Dobra, popraw mnie, jeżeli się mylę. Duszą, która żyje, nie w ciele, bo ciało jest częścią duszy. To jest inny temat. Duch żyje w ciele, a razem jesteśmy duszą. Dusza żywa to jest twoje ciało, umysł, duch razem. Czyli chodzi o to, że jesteśmy tu, całe nasze wszystko,
dusza, która się składa z tych różnych części, żeby spełnić misję. O tym powiedziałeś, prawda? Tak. Żeby spełnić misję na nasze życie. I czyli tak naprawdę, wracając do naszego tematu, moglibyśmy powiedzieć, że jest przywódca jeden, który jest tam gdzieś, ja nie lubię mówić, że jest na górze, bo ja wierzę, że jest bardzo blisko. Jest napisane, że mieszka wręcz w nas, że mamy prawo, mamy wybór, żeby mieszkał w nas ten duch, więc mówienie, że jest na górze jest takie, to jest gdzieś tam daleko. I myślę, że w tym jest też wielka tajemnica. I ten nasz przywódca, niesamowity wizjoner, tata, jak ja go kocham nazywać, czy tam generał wszechświatu, miał wizję na życie Daniela, miał wizję na życie Taisi, ma wizję na życie każdej osoby, która słucha tego live i każdego człowieka, który chodzi po ziemi. I rozumiem, że to potwierdza też Bob Proctor, prawda? Podobnie napisał. I teraz, kochani, czy to nie jest fenomenalne, że w momencie, kiedy dowiadujemy się, że tak jest i ta wizja musi być najlepsza? Daniel, no ma to dla ciebie sens, że ta wizja prawdopodobnie jest najlepsza. Tak. Z wszystkich tysięcy dróg, opcji, które my mamy, prawdopodobnie ta jedna to jest ta najlepsza, bo ona jest najbardziej w zgodzie z nami, z tym, kim my tak naprawdę jesteśmy. I da nam to, czego my nawet nie możemy wymyślić, wyobrazić, o czym też mówi Biblia, że oko twoje nie widziało, ucho nie słyszało to, co dla ciebie przygotowałam dla tych, którzy mnie miłują. I tutaj jest, wiesz, ja nie wiem, czy twoje życie potwierdza, czy jakbyś popatrzył wstecz, nie wiem, nawet Daniel Konieczny 5-10 lat temu, czy masz dzisiaj w swoim życiu takie rzeczy, które nie mogłeś pomyśleć, nawet nie mogłeś o nich marzyć, bo nie wiedziałeś o ich istnieniu? Bo jakby wiesz, one się pojawiły, ale to nie dlatego, że ty sobie je tam, wiesz, cel i tylko, to jest tak zwany grace, łaska, że w momencie, kiedy my możemy stawiać cele, my musimy stawiać cele, ale musimy też być otwarci na prezenty, że okej, ja wiem, że ja bym chciała to, Daniel wie, że chciałby to, ale ja też jestem gotowa otrzymywać prezenty od taty, który... I powiedz, czy masz tak, że jak właśnie zerkniesz wstecz, że są w twoim życiu rzeczy, które nie mogłeś zaplanować? Masz coś takiego? Tak. Dotyczy to moich kochanych córeczek. Ja zawsze miałem marzenie mieć syna o imieniu Kacper. I tak sobie po prostu, wiesz, wymarzyłem na tablicy marzeń i tak dalej, nie? I pamiętam, pojawiła się Emily i mówię, kurczę, no dobrze, no dziękuję, no, ale gdzieś tam, wiesz, kurde, o co tu chodzi, nie? No, i druga córka, która właśnie 2 tygodnie po wypadku się urodziła, nie, przed wypadkiem, przepraszam, przed wypadkiem. Miała 2 tygodnie, jak miałem wypadek, no, bo ja poszedłem się odstresować na motor. No właśnie, zapomniałem to. I też miała być Kacprem, a pojawiła się Sofii. I tak jakby wprost powiem, miałem focha. Miałem focha, jak to się mówi, przyznaję się tu oficjalnie do wszystkich, że miałem focha na Boga, na uniwers, na cokolwiek, tam po prostu wierzymy, albo na te cele, że kurde, jak to ja sobie wizualizowałem, miał być chłopak i tak dalej, i nie. I jak już byłem w tym szpitalu i miałem te wyzwania, którym byłem warzywem i tak dalej, i jak tam mała Sofii przyjeżdżała i Emilka, która miała tam 6-7 lat, i to było dla mnie takie wow, nie? Że jednak Bóg wiedział dokładnie, co mi dać, a nie to, co ja sobie wizualizowałem, że Kacper, taki blondynek miał być, bo ja sobie już, wiesz, całego awatara stworzyłem, nie? A czasami Bóg ci daje jeszcze więcej, niż sobie wymarzysz, czyli tego też się nauczyłem w takiej książce i dużo odwołania jest do Biblii, Potęga podświadomości, ale też Tworzenie pieniędzy, klucz do obfitości. Mam tu taką książkę, która zapoczątkowała cały mój rozwój osobisty. Czekajcie, tylko wam przyniosę. Sorry, że odeszłem. Odeszłem, nie łapcie mnie za słówka. I to jest właśnie ta książka. I tu są czasami takie wersety, o których właśnie jest mowa, że czasami wizualizujesz sobie jakiś cel, tablica marzeń, którą mam na wprost siebie i tak dalej,
a i tak to przychodzi jeszcze w innej okazałości, jeszcze w czymś lepszym. I ja pamiętam, jak ja to zrozumiałem, bo kiedyś marzyłem o Discmanie. I marzyłem, nie wiem, czy wiecie, co to Discman, takie coś na płyty, że się słucha. Ja nie wiem, powiedz. Okay. Ja mówię, bo to nie było, trójek nie było, tylko były na płyty, wkładało do uszu i się słuchało fajnych jakichś tych techniawek i tak dalej. I ja wtedy pracowałem w fabryce dla wózków widłowych i jeździłem na rowerze, jeszcze nie miałem samochodu. Przyjechałem tutaj do Irlandii w 2004 i marzyłem o takim Discmanie. No i ta książka mówi, wizualizuj sobie to, co chcesz i tak dalej. No to sobie wizualizuję. Ale w tym ćwiczeniu było, zwizualizuj sobie jeszcze lepszą wersję. No mówię, okej, no jakąś lepszą, srebrny, jakiś tam Sony, Panasonic, zacząłem wymieniać, nie? I wyobraź sobie, że to chodziło o to, żeby wizualizować, że nawet trzymasz to w ręku i tak dalej. No i w skrócie, zwizualizowałem sobie, że jadę do Argosa na rowerze, podjeżdżam i kupuję ten czarny, fajny Discman wstrząsoodporny i tak dalej. I już za 5 dych miałem go kupować, bo 50 funtów, a tam patrzę z tyłu, jest Discman za 50 funtów, Panasonic, srebrny, już z pilotem, przełączaniem piosenek, jakieś tam wodotryski, czyli lepsza wersja i go kupiłem. Ale co to mi uświadomiło, że czasami stawiamy sobie cel na to, a i tak Bóg Wszechświat da ci jeszcze lepszą wersję, pod warunkiem, że ją dostrzeżesz i masz otwartą jakby głowę na to, nie? I to samo, to podałem taki Discman, bo to było dla mnie, to jest dla mnie mega świadectwem, że po prostu trzeba brać to, co ci Bóg niesie, ale czasami to jest zmodyfikowane. Tak jak sobie napisałem na mojej karcie celu, że się hajtnę z Hiszpanką i będę miał syna, Kacpra, nie? Taka karta celu ja zawsze daję każdemu. I wypisałem sobie, podjeżdżam Mercedesem S-klasą i tak dalej. I napisałem 21 lipca, bo to moje urodziny, to nie zapomnę, 2012. I co się wydarzyło? 11 maja, mam ściągać, tak, 11 maja 2012 się hajtłem, czyli cel się przybliżył. Nie Hiszpanka, tylko Polka o wyglądzie hiszpańskim i nie syn, tylko córka, nie? A mało tego, nie sprecyzowałem celu i podjechałem Mercedesem S-klasą, tylko służbowym, bo nie sprecyzowałem, nie? I wiesz, ale wracając do tego, oczywiście moglibyśmy tu wymieniać pewnie u ciebie, właśnie jestem ciekaw, jak u ciebie było. Z tym, że patrzę do tyłu, wiesz co, moje życie jest ciągłą niespodzianką i odkrywaniem prezentów. Nie wiem, czy czytałeś Moje życie z Mr. Good? Myślę, że jeszcze nie. Może myślę, nie, jeszcze nie. Moja książka, którą wydałam, Moje życie z Mr. Good, czyli Życie z Bogiem. Mr. Good to jest God, bo ja wierzę, że Bóg jest dobry. Dużo ludzi mnie pyta, czy Mr. Good to jest mój mąż. Też jest wspaniały, ale Bóg jest jeszcze lepszy. Więc wiesz co, i całe moje życie to jest po prostu jedno wielkie świadectwo, że tak, trzeba marzyć, bo przez marzenia góra nami kieruje i za chwilkę o tym porozmawiamy. I jakie to są marzenia i jakie możemy odczytać też, bo to jest mega ważne, co nam w tym przeszkadza, tak? I gdzie jest ta granica, często ludzie pytają, pomiędzy tą właśnie wizualizacją taką, wiesz, taką konkretną, a tym, żeby dać przestrzeń Bogu na działanie w naszym życiu. I piękne podałeś przykłady, ja mam mnóstwo, chociażby to, że mieszkamy w Nowej Zelandii. My nigdy o tym nie marzyliśmy, ale ja kiedyś wypowiedziałam słowa, że ja marzę mieszkać w Szwajcarii z oceanem, bo Szwajcaria była krajem, w którym byłam, w Nowej Zelandii nigdy w życiu nie byłam. Nawet przyznam szczerze, w ogóle ten kraj dla mnie był tak obcy, że nawet nie pamiętałam, że on jest do takiego stopnia, wiesz. Jest sporo map na świecie, na których w ogóle nie ma Nowej Zelandii. Nie wiem, czy o tym wiecie, kochani. Ale w Szwajcarii chciałam mieszkać. I jedyne ale w tej Szwajcarii to było to, że tam nie ma oceanu. Oryginał właśnie. Oryginał, nie ma. Pozdrawiam. Dokładnie. Właśnie udostępnij może te komentarze, żeby było widać. Tak, będziemy, ja czytałam, jest the best pewnie w kontekście, nie wiem, mam nadzieję. Twojej książki pewnie. Podejrzewam, że tak. Cudowna książka, polecam. No, Tak, dokładnie, cudowna książka, dobrze. I wiesz, i pamiętam, jak wypowiedziałam słowa, że mi się marzy mieszkać w Szwajcarii, ale z oceanem.
Na co mój mąż się uśmiechnął i mówił, kocha skarb, no ale ty wiesz, że takiego kraju nie ma, tak? Ale moim talentem duchowym jest wiara, bo wiesz, nie wiem, słyszałeś o talentach duchowych? Ty wiesz, że robię. Musimy o tym też rozmawiać, zrobić live o tym. Kochani, kto nie wie, o co chodzi, piszcie talenty duchowe w komentarzu i się dowiecie, jeżeli jesteście pierwszy raz. W ogóle, kto jest pierwszy raz, dajcie nam znać. Napiszcie ja, bo jestem bardzo ciekawa. I wiesz, w momencie, kiedy w naszym życiu pojawiła się Nowa Zelandia, kiedy mój mąż miał marzenie, żebyśmy wyjechali do Australii i aplikował przez rok i to się kompletnie nie udawało. I któregoś dnia dzwoni do mnie tak 9 rano i mówi, skarb, sprawdź, bo dzwonią do mnie z Auckland. Co to jest ten Auckland? Nowa Zelandia. On mówi, ja nigdy nie aplikowałam do Nowej Zelandii. Daniel, prawdziwa historia. Ja mówię, jak nie aplikowałeś? To jak oni mają twoje dokumenty? Okazało się, że headquarters było w Australii firmy, ale mieli też siedzibę w Nowej Zelandii. I on zaaplikował do Australii, tam nie potrzebowali człowieka, ale potrzebowali w Nowej Zelandii, rozumiesz? I on do mnie dzwoni i mówi, sprawdź, czy to by się w ogóle podoba, czy mam z nimi rozmawiać. I ja pamiętam, to był marzec 2012. Ja siadam na kanapie, otwieram laptop i wpisuję Auckland, Nowa Zelandia. I widzę pierwsze zdjęcie tutaj Auckland Harbor z jachtami, ocean i słyszę w swojej głowie, to jest twoja Szwajcaria z oceanem. I Daniel, ja w tą sekundę wiedziałam, że my tam będziemy. Bo to była odpowiedź Boga na marzenie mojej duszy, na pragnienie. I to, co się zadziało tu już w tej Nowej Zelandii, w której na dzisiaj mieszkamy już 12, no prawie 10 lat, bo mieliśmy wyjazdy tam do Polski i tak dalej, gdzie się wychowały, można powiedzieć, nasze dzieci, gdzie pewnie ze wszystkich krajów na świecie Bóg wiedział, gdzie mnie wziąć i postawić, żeby móc mnie najlepiej wykorzystać. Oczywiście najlepiej, wiesz, w dobrym sensie tego słowa. Tak. Bo Góra nas na tyle kocha, że wie, że najważniejszy dla nas jest stan naszego ducha. Kiedy my jesteśmy w niesamowitym stanie, my jesteśmy przepływem, można nas użyć do robienia cudów, do tworzenia pięknych książek, do tworzenia pięknych kursów, do zmiany ludzkich żyć. Zgodzisz się z tym, prawda? Oczywiście, no. Miejsce, w którym jesteśmy, ma ogromne znaczenie. I więc o czym to mówię? Że sam Twórca Wszechświata mówi, Daniel, ty myślisz, że Kacper, ale ty do świecenia potrzebujesz Sofii. Ty do świecenia potrzebujesz Emilki. A ty, Taisia, nie potrzebujesz Szwajcarii. Ty potrzebujesz Nową Zelandię, o której ty w ogóle nie myślisz, bo ty nawet w ogóle nie wiesz, co to za kraj. Ale pytanie do ciebie, żebyśmy mogli się zgodzić, a marzenie może puka dzisiaj, kochani, do twojego domu, do twojego serca, do twojego umysłu, bo ja też jestem przekonana, że wszystko, co jest twoje, jest przygotowane dla ciebie tu i teraz. Daniel, co nam przeszkadza zaakceptować wolę? Jak ty myślisz? Na temat ten to jest taki dosyć dotkliwy, bo zaakceptować, no właśnie, ja się bardzo wzoruję, bo Bob często wraca do Biblii, tak jak ty, a dla mnie to było trochę takie, wiesz, jakby, bo kojarzyłem to z Kościołem i tak dalej. I wydaliśmy tą książkę You Were Born Rich, czyli Urodziłeś się bogaty, stała się bestsellerem z coachem Mike'iem, pamiętam. I tu jest taki chapter Let it go, let it God. Let go and let God, tak. Odpuść i pozwól Bogu. Odpuść i pozwól Bogu prowadzić, nie? I wiesz, co się zaczęło wydarzać? To było niesamowite. Ja poleciałem gdzieś tam... Odpuść, przepraszam, zapytam cię, ale co odpuść? Co trzeba odpuścić? Odpuścić jakby to ciśnienie, że coś muszę. To ciśnienie, że ja jakby muszę to tworzyć, muszę coś tam i tak dalej. Nie wiem, ja do tego tak podszedłem i jak odpuściłem jakby to ciśnienie na parcie, tak zwane parcie na szkło. Kto z was ma albo słyszał o tym takim, bo ja muszę to osiągnąć, bo ja muszę drzewo posadzić, bo ja muszę dom wybudować, bo ja muszę. Tak, syn, drzewo, dom i wtedy jesteś facetem, jabadabadu, nie? No i tutaj i jak ja wtedy postanowiłem, mówię, dobra,
Zostawiam to dla Boga. To po tym wypadku, bo żebyśmy wiedzieli, ja przed wypadkiem miałem całkowicie inną jakby mentalność i też inną pokorę. Nawet wręcz mogę się przyznać, że nie miałem tej pokory. Wiesz, tego oczekiwałam. Bo zobacz, powiedziałeś, nie miałem pokory, czyli co miałeś? Pychę, prawda? Pychę, byłem, wiesz, nie Rolexy, tego, wiesz, pafarafa. Byłem taki, jakby ja już to osiągłem, co mi tu będziesz mówiła, jakaś Taisia, albo jakaś Regina, albo ktoś tam, ja już przeszedłem szkolenia z Robinsem, z Jackiem Canfieldem, wydałem nawet workbooka z tym, wiesz, byłem taki napompowany, z kim ja już nie pracowałem, co ja już nie osiągnąłem i jaką kasę ja nie mam na koncie, nie? Ale jak byłem w tym szpitalu i pielęgniarka mnie posadziła na krześle, a ja miałem połamane 5 żeber tu, 4 tu i żebro zaczęło mi przebijać płuco i darłem się i tak dalej. I to był taki moment, o którym zawsze wspominam, że wtedy zrozumiałem, że nieważne ile masz na koncie, nieważne z kim ty pracowałeś, po prostu jesteś jak każdy inny na tym dziale. Ty i Bóg. Jesteś ty i Bóg, tak. I wtedy sobie powiedziałem, dobra, przyboleję ten ból, bo ryczałem, darłem się, bo wiesz, byłem na morfinie i tak dalej, ale czułem, że coś mi się dzieje z ciałem. I wtedy sobie powiedziałem, dobra, zostawię to dla ciebie, widocznie miałem to przeżyć. I tak jakby odpuściłem te wszystkie, wiesz, roszczenia, te wszystkie inne rzeczy, tylko wiedziałem, że to jest jego wola, że ten wypadek była jego wola, że te przebite drugie, że te płuco, które mi się zgubiło w szpitalu, to była jego wola, żebym ja nie akcję. Że wypadek to była jego wola, czy twój wybór? To był jego kierunkowskaz, ja tak uważam. Twój wybór, czy jego wola? To jest mega ważne pytanie. Pamiętasz na początku, kiedy mówiliśmy o poście? Mówiłam o tym, że jeżeli nie robimy sami, jeżeli nie zrobimy... No, to był SMS. Dobrą drogę, to... Tak. Tak, czyli to nie było, to nie, że to była jego wola, tylko to był jego... To był twój wybór. Albo puk, jest tam kto? Konieczny, obudź się. Wiesz, to było coś takiego, nie? I z każdą tą rzeczą zrozumiałem, żeby słuchać znaków. O, może tak. Od życia. I odkąd zacząłem, to poznałem taką panią. Ostatnio w pociągu, jak się nazywa? Intercity. I siedzę i ona się dosiadła do mnie. Ja zajadam tam te pierogi i nagle pociąg przyhamował, oblął ją i wiesz, i mówi, ojejku, wiesz, tam i to jakąś ładną sukienkę i tym moim sosem jakimś tam owocowym uwaliłem, nie? Ja mówię, przepraszam bardzo, moja wina, że po prostu nie złapałem tego pudełeczka i na panią to się wylało, to ja pani tutaj, nie wiem, proszę stówkę, nie wiem, że na wypranie czy coś, przepraszam bardzo, a ona mówi, wiesz co? Dziękuję ci. Tak zaczęła, wiesz, i tak, kurde, wiesz, ta energia nagle, wiesz, i dziękuję ci, ale uważam, że się spotkaliśmy tu z jakiegoś powodu. Wiesz, i mówię, wiesz, wylałem na nią, zamiast na mnie ryczeć i wiesz, coś ty mi zrobił z jakąś ładną sukienką, wiesz, bo pierwsze co taką kaczkę miałem, że wiesz, od razu zatamuj temat i tyle. No, a ona właśnie jakby wow, i zaczęła mi takie mądre rzeczy mówić, żebym właśnie czytał Biblię, że Biblia do mnie zacznie przemawiać, że jesteśmy, jakby ja jestem tym dzwoneczkiem, który właśnie się pojawił w tym momencie i ty dla mnie też jesteś dzwoneczkiem, który mi pokazał, że, bo ja jeszcze jej powiedziałem coś takiego, że bo ona mi powiedziała, że ja nie chcę tej 100, ja sobie poradzę, a ja mówię, dobrze, to niech pani nawet, jak pani nie chce, to niech pani już przekaże, bo ja tak poczułem, że chce pani po prostu ją dać, to niech pani przekaże komuś, niech pani komuś pomoże, nie? I on mówi, super. I zaczęła mi opowiadać o tym dzwoneczku, że ja byłem tym dzwoneczkiem z tą 100, żeby ona pomogła komuś, nie? I wiesz, tak się nawiązała taka fajna relacja. Ja się tak poczułem lekki po tym spotkaniu z tą panią, bo ona mi powiedziała, słuchaj znaków
i oddaj się w 100% dla Boga. Prowadzeniu. On cię poprowadzi. Ja mówię, jak mnie poprowadzi? Bez celów? Ale jak? Przecież ja mam wizualizować, wiesz, ona mi Przez to, że będę jechać i obleję sosem, i to będzie to prowadzenie. Tak. To jest niesamowite. Znaczy, ona mi jakby powiedziała, że te wszystkie, wiesz, jakby, żebym nie ustalał, żebym po prostu pozwolił, że jak pozwolę w 100% poprowadzić się przez Boga, to on zacznie kierować. I ona zaczęła mi opowiadać, że ona tam jakieś biznesy, jakieś tam, wiesz, fajne rzeczy robi, nie? I ona mi mówi, i to mi Bóg kieruje. I słuchaj dalej. Ja mówię, okej. I wychodzę z pociągu i mówię, ja pitole, ale mi łeb zryła. Boże, ja wszystkie książki mam teraz wywalić. Mam tylko czytać Biblię, której nie rozumiem za Chiny, bo się, wiesz, jakby trochę wystrzegam, tak jakby, że nie rozumie jej, nie? A ona mówi, no to znajdź kogoś, kto ci będzie ją tłumaczył. Ja mówię, okej. I dostaję telefon. I taki zajarany mój klient, Daniel, zmieniłeś mi życie, zrobiłeś rakietę, zmieniłeś mi termostat, przyleć do Tajlandii, musimy razem coś dużego zrobić, czuję to, po prostu musisz być. Ja mówię, no to wiesz, ciekawe, o co tu chodzi, nie? No i posłuchałem tego głosu, pojechałem, a on krzyż, wiesz, kurde, mówi, poświęciłem się w 100% do Boga, Bóg mi co chwilę coś podsyła, co chwilę mówi, skręć tu, w prawo, w lewo, cały czas mówi, wiesz. I ja mówię, kurde, czy ludzie sfiksowali, czy ja sfiksowałem, nie? Wiesz, o co chodzi? Tak zacząłem się trochę zastanawiać i bać tego całego, co się zaczęło dziać. I być może ten live, który teraz mam z tobą, mnie być może naprostuje albo upewni, bo czuję, że Patryk też jest jakby w tym kierunku, co ta pani w tym pociągu, tylko jakby ja się boję odpuścić tego wszystkiego, wiesz, co ja naładowałem sobie przez te lata, jakby tego bogactwa, nie? I to jest takie, trzeba let it go and let it go. To co właśnie... W tym jest niesamowita miłość Boża, że to nie jest tak, że on chce, że tak trzeba od razu odpuszczać, obdzierać, bo w tym wszystkim, co zgromadziłeś, jest wielki dar dla ludzkości. Tylko do tego daru trzeba dodać tą iskrę mądrości żywego Boga. I wtedy to się stanie płomieniem. Bo to nie chodzi o, ja mówię o tym ćwiczeniu message, tak, że żeby znaleźć swój prawdziwy message, Boży message, musisz wziąć swój mess i swój age, czyli wszystko, co wiesz, wszystko, co przyszedłeś, plus twój wiek, perspektywa, dodać to razem, dodać do tej mieszanki Ducha Bożego i wtedy będziesz mieć prawdziwy message. Czyli wiesz, to nie chodzi też, ja tak myślę o to, żeby wszystko zostawić, to co ty wiesz, bo to jest fenomenalne, bo to jest też twój łącznik pomiędzy ludźmi, którzy są tam, gdzie ty byłeś i oni myślą, że oni wszystko wiedzą, to co ty mówisz, oni już tam mają, wiesz, żeby oni nie mieli tego wypadku, który ty miałeś. Ty możesz być dla kogoś messengerem, posłańcem, inaczej aniołem. Ludzie mnie często pytają, czy wiedziałam anioły. Anioł to jest posłaniec. Anioł się tłumaczy, to jest messenger. Każdy, nawet człowiek, ja jestem pewna, przypełniony duchem. Pani w pociągu była twoim aniołem. A ona normalnie poszła do domu, jest zupę i ma dzieci i męża, ale w momencie, kiedy jesteśmy wykorzystani przez górę, czyli napełnieni Duchem Świętym, stajemy się aniołem w życiu drugiego człowieka, bo to jest posłaniec. Więc ja wierzę, że naszym zadaniem poniekąd jest brać to, co my już przyszliśmy i nieść to jako dar, bo jest mnóstwo tak zwanych Danieli, Taisi w innej postaci, ale którzy przychodzą podobną drogę, którą my już przyszliśmy. I my tu jesteśmy, żeby im posłużyć. Ma to sens? Zgodzisz się z tym? Zgodzę się, no. Jak myślisz, czy była taka opcja, żeby na przykład, czy była opcja, żeby wypadku nie było? W twoim życiu pewnie nie, bo to była twoja droga, ale czy każdy musi przejść przez wypadek, żeby się obudzić do życia w pełni? Nie. Nie, bo każdy ma swoje wypadki i każdy jakby, to też gdzieś usłyszałem, chyba od Maria albo od kogoś, że Bóg ci daje tyle, ile jesteś w stanie wziąć na barki. Nie da ci tyle.
Daniel zacznie czytać Biblię. Mówi ci Taisia też. Ona jest łatwa. Ja ci nawet powiem, od czego zacząć. I wiesz, że mam marzenie i to zrobię, wydać Biblię w takich małych książeczkach bardzo, żeby ludziom było łatwo ją czytać, bo Biblia składa się z wielu ksiąg. I to, co ludzie przytłacza, że jest taka duża, gdzie mam zacząć, od czego zacząć, a ja marzę, żeby wydać po kolei na przykład list do Galacjan jako osobna książka, która będzie miała, nie wiem, 40 stron, ale jako taki dziennik duchowy, wiesz, list do Rzymian, przysłowia Salomona, najmądrzejszy człowiek na świecie, Salomon, który kiedykolwiek chodził po ziemi. Od tego zacznij, Daniel. Przysłowia Salomona. Ty będziesz w szoku, ile cytatów z tej księgi biblijnej jest w tych twoich książkach, które ty pokazujesz. One na tym są zbudowane. Jak to było? Jak się nazywa? Co? Przysłowie? Przysłowia Salomona, Proverbs. Book of Proverbs in the Bible, bo nie wiem, którą będziesz miał angielską, a jak nie znajdziesz, to napisz do mnie. Salomona. Nie, wiesz co, a propos książeczek, nie chcę teraz biegać do mojej szafy, ale mam taką małą Biblię i ona jest taka niebieska, taka malutka. To być może gdzieś tutaj, ale powiem ci, jakbyś rozpakowała Biblię, bo rzeczywiście książka Potęga Podświadomości często ma jakby kawałki rozpakowane z Biblii. Mówi, to jest taki coś tam psalm, albo to, albo jakaś tam właśnie Salomona. Polecam, wiesz, moją przeczytać Dawcę Marzeń. Bruce Wilkinson, Dawca Marzeń. Rozmawiamy dzisiaj o marzeniach. Książka Dawca Marzeń jest fenomenalna. Ona pokazuje... Dawca Marzeń? Dawca Marzeń, Bruce Wilkinson. Miałam szczęście wydać ją w Polsce właśnie, wiesz, bo mamy wydawnictwo i wydaliśmy już 3 książki. Dawcę Marzeń, Moje życie z Mr. Good, mojego autorstwa i właśnie po to się urodziłeś, też Bruce'a Wilkinsona. To są są bestsellerzy w Stanach, na całym świecie, a twoje życie z Mr. Good idzie w tym kierunku. Ciekawe. Ale dobra, dzięki. jeszcze do tematu, wiesz, bo myślę, że tutaj Izabela pisze, Taisia, z zatęsknieniem czekam na twoje wydanie Biblii. Super, ja też czekam. Jest to w planach. Są udostępnij te komentarze, bo po prostu ludzie nie widzą, tylko my to widzimy w tych prywatnych. Lubię, jak Taisia dajesz sens życia i tłumaczysz Biblię na taki język przyswajalny przez człowieka. Dziękuję, kochani. Księga Kocheleta. Madziu, Księga Kocheleta to jest, bo Salomon napisał 3 księgi, Joba, Kocheleta i Przysłów Salomona. Ja mówię o tej Proverbs. Kocheleta jest obok, kolejna. Dobrze. Są tutaj, ktoś pisał o talentach duchowych, też widziałam, że widzisz, tu do ciebie była wspaniała historia z pirogami, widzisz, podobało się. Znamy, z czym najważniejszym wychodzicie, ale jeszcze przed tym, jak zaczniemy kończyć, chciałabym, bo myślę, że to jest temat rzeka i musimy. Ja kocham, Daniel, twoją otwartość i autentyczność. Dajcie znać, kto lubi taką szczerość Daniela. Szczerość i prostotę, to jest to, co ja w tobie uwielbiam. Ty jesteś otwarty człowiek i kocham to, po prostu autentyczny. I dlatego ciebie zawołałam na tą rozmowę i myślę też, że zarezonujesz z kilkoma osobami, a może z wieloma osobami. Napiszcie, kochani, co wam się jak dotąd na razie najbardziej podoba, co was dotyka. Super. Proszę o tytuł tych 3 książek. Moje życie z Mr. Good, autorstwa Taisii Laudy, Dawca Marzeń, Bruce Wilkinson i właśnie po to się urodziłeś też Bruce Wilkinson. Chyba że pytacie o książki, o których mówił Daniel, to dajcie znać, wtedy on jeszcze raz powtórzy. Tak, super. Ja poznałam szczerość Daniela w Szczecinie. Widzisz, pisze Agnieszka. Proszę bardzo. Dokładnie, Daniel jest szczery, ja tak, uwielbiam Daniela za szczerość, ja bardzo lubię słuchać Daniela, widzisz? Proszę bardzo. Super, ale powiem, przyznam wam się do czegoś, jak byłem w szpitalu i no właśnie ten SMS od Boga, popatrz jak mi ten szpital wiele takich jakby... Jaki to był dar! Jaki to był dar, nie? I czasami patrzymy na nasze kataklizmy, na nasze bankructwa zdrowotne, życiowe, relacyjne, biznesowe jako porażka, a to jest błogosławieństwo i teraz widzę jak mi to mówili, to ja mówię chyba stuknij się w głowę, że to będzie dla mnie błogosławieństwem, wiesz, metal w plecach, ale
miałem taką sytuację właśnie w szpitalu, która uderzyła mnie bardzo mocno. Jak miałem te właśnie próby samobójcze i tak dalej. I znowu ta wiara. I wtedy mi Mario powiedział, żebym puszczał sobie piosenkę, Psalm 21, może się mylę, nie zlęknę się, idę drogą, mimo coś tam, nie zboczę, coś tam, bla, bla, bla. Psalm 23, jeżeli się... No i jest takie, wiesz, takie barany są i tam jest taki na YouTubie. Bóg pasterzem moim, tak. O, Bóg pasterzy. Śmierci to się nie ulęknę, bo Ty jesteś przy mnie. I nie zlęknę się, mimo to, że idę tą drogą, że nie zboczę, nie? I teraz nagle mówię, I teraz z książki Myśli Bogać się wracam do tyłu i pamiętam, jak pierwszy raz robiłem masterminda na podstawie książki Myśli Bogać się Napoleona Hilla i to wtedy miałem workbooka od Boba Proctora, tego, co tu w końcu wydałem. I tam było coś takiego, na stronie 156, jak się nie mylę, zaraz sprawdzę, czy to mylę się, czy nie. Nie, 52, sorry. Na 52 jest napisane, że nie będę robił nie będę budował mojego imperium mentalnego, biznesowego, życiowego na bagnie, czyli na jakichś złościach, albo na jakiejś nienawiści, albo na wykorzystywaniu jakichkolwiek ze stron, ponieważ moje imperium i tak padnie. A ja wtedy miałem super pomysł, a propos szczerości, stworzyć temat z papierosami. Nie chcę dalej mówić, ale w Irlandii Północnej są organizacje paramilitarne. I ja się wkręciłem w organizację, która nazywa się UDA. I rozmawiałem z szefami UDA, żeby załatwić temat i tak dalej. I poszły jakieś spore organizacje, finanse i wszystko, a ja czytając tą książkę mówię, cholera jasna, ja teraz nie będę mógł nawet jakby być szczery do ludzi, jak ja, wiesz, będę ich uczył czegoś, co nie stosuję, nie? I ja mówię, i miałem taką zagłoskę do Dody, mówię, ty, co ja teraz zrobię? Przecież oni cię odwalą, nie? Bo u nas jest, jak coś przegniesz, to dostajesz 6-paka, nie? 6-pak to dostajesz w łokcie z pistoletu, w kolana i w kostki. A jak przyjdziesz sam i przeprosisz i przyznasz się, to wybierasz sobie, gdzie cię mają poszczelić, czyli dostajesz 2-paka, nie? No i wiesz, i doszło do tego momentu, że ja powiedziałem, ja nie będę mógł szkolić dalej z tej książki, z tego workbooka i poszedłem do nich i mówię, słuchajcie, przepraszam, ale ja teraz nie mogę jakby robić jakby tego biznesu, ponieważ to nie jest, nie rezonuje ze mną i nie mogę tego zrobić. Ale jak to? Fucking Daniel, we organize this, you're crazy, bla, 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 wiesz. No i tyle, nie? I że dostanę, wiesz, markę card albo jeszcze coś gorszego, nie? Czyli strzała. I wiesz, i kombinowałem, aż w końcu mówię, słuchajcie, no to jak chcecie, to mnie ukażcie, ja odchodzę z tego tematu i tyle, nie? I to też było dla mnie błogosławieństwo, wiesz, bo chciałbym mieć naprawdę, jakby i teraz sobie myślę, to miałem naprawdę jaja i stuknięty byłem, że poszedłem do tego gościa i mu powiedziałem, ale nie rezonuje, ale duch właśnie, to co mówisz, nie? Duch czy Bóg, wiem, że też mnie wspierał w tym momencie, wtedy mówiłem universe mnie kierował, żeby mnie tam nic, wiesz, nie zrobili, ale wtedy mówiłem universe, ale tak naprawdę to Bóg mnie wspierał i pewnie przemówił do tych ziomków, żeby mnie nie poszczelili, tylko mnie wywalili po prostu z tematu. Jest napisane, że cytat, który kocham, że Bóg mówi, że ja potrafię serce zmiękczyć albo zatwardzić. I Bóg wykorzystuje to też według swoich planów. I wiesz, jeżeli ja coś robię i widzę, że serce gdzieś kogoś zatwardniało w kontekście tego, co ja próbuję osiągnąć, to przypomina mi się to od razu, myślę sobie, okej, może to nie moja droga, bo tam, gdzie jest błogosławieństwo, tam serca będą się zmiękczać. Tak jak mówisz o tym, że wydawałoby się, że ich serca powinny się zatwardnieć i zrobić ci coś niefajnego,
a tutaj oni ci darowali to, tak? Więc Tak. Bóg zmiękczył ich serca. Może ci ludzie do tej pory myślą o tym, jak my nic nie zrobiliśmy temu Danielowi i nie wiedzą, o co chodzi. Dlaczego? No dlatego, że nad wszystkim jest ta ręka Boża. I gdzie byśmy nie byli, ta ręka nas i tak delikatnie, na tyle delikatnie, jak tylko to jest możliwe, z miłością Ojca, Rodzica najlepszego na świecie, próbuje nas tą naszą stronę, w ten nasz tunel spełnienia, tam wiesz, tam, no chodź Daniel, no chodź. Tylko my albo wybieramy iść za tym, albo bardzo z tym walczymy. I wtedy jakby zaczyna się walka wewnętrzna. No to jest temat, który tak naprawdę moglibyśmy tutaj pewnie mieć 10 live'ów i o tym rozmawiać. Musimy za chwilę kończyć. No, ale powiem Ci, dziękuję Ci za tego live'a, bo mi przypomniało właśnie jakby, że często, gęsto się odwołuje, bo czasami mamy tak zwane shiny things, te takie złote biznesy, które gdzieś tam ominiesz trochę system, trochę rząd, trochę coś tam, nie? I wtedy mi się przypomina, nie, 6 lat poświęciłem na to, żeby budować, kuźwa, wiesz. I to jest taka kotwica, żebym nie wszedł nawet w tą ciemną uliczkę, nie zlęknę się, idę za tym. To, co mówisz w tym psa, no nie, ty mówisz, no w każdym bądź razie, wiesz, tak, Biblia, tak? Dobrze mówię? Biblia mówi o tym psalmie 23, że idę tą drogą, mimo tych wartepów i tak idę drogą, bo wolę iść po wartepach niż po pięknej, złotej drodze do piekła, nie? Coś takiego. Dokładnie. Kochani, słuchajcie, ja mam nadzieję, że napiszcie, z czym najważniejszym wychodzicie dzisiaj. No właśnie. Bardzo ważnym Danielem. Jesteście z nami cały czas. Oczywiście udostępnijcie ten live. Myślę, że jest bardzo wartościowy, bardzo, bo to są szczere, autentyczne treści. Myślę, że czujecie to, dajcie nam znać jakieś tam, nie wiem, serduszka, ognie, co czujecie do nas. My dzielimy się sobą, dzielimy się tym, przez co przeszliśmy. Ja dokładnie serce. Ja wierzę, że trzeba dzielić się swoim światłem, ponieważ wiesz, dla mnie motywacją jest tak, że ja sobie przypominam Taisję z 2008 i ciągle sobie powtarzam, jeżeli to pomoże chociaż jednej osobie, która jest w stanie podobnym, w jakim byłam wtedy ja, szukając odpowiedzi, to jest warto się spotkać i porozmawiać i być szczerym i się otworzyć, prawda? Jeżeli to pomoże chociaż jednemu człowiekowi, to jest warto, bo jedna osoba to jest jak wszechświat, prawda, w nas. Także podzielcie się, tak. Pójście w taki sposób, będziecie uczestniczyć z nami, podając to dalej i napiszcie, z czym najważniejszym wychodzicie, co usłyszeliście dzisiaj dla siebie i napiszcie też, jakie macie pytania, bo myślę, że ja i Daniel, jeżeli do nas napiszecie bezpośrednio, jeżeli czegoś nie opowiedzieliśmy, myślę, że nie udało nam się w pełni cały temat rozwinąć, no bo to jest temat rzeka. No właśnie, Taisja, fajnie było, jakbyśmy zrobili drugą część na Instagramie. Ja teraz jakby... część na Instagramie, bo można rozmawiać też bardzo dużo o marzeniach, prowadzeniu i finansach, o tym, jak to się słyszy, ten głos Boga, tak? Myślę, że tu ja mam swoją perspektywę i Daniel ma tą swoją taką, może nawet nieuświadomioną, ale ma i my to wyciągniemy na wierzch, tak? Także... To jest fajne. Ale moglibyśmy pójść w ten właśnie czym jest pieniądz i jaka to energia, nie? No bo to jest trochę temat tabu. Tak, ja tutaj powiem swojej perspektywy. Ja bym chętnie posłuchał, jak od strony tej takiej, wiesz, duchowej, biblijnej, jak mieć tą równowagę, ale też dążyć do tej obfitości, a być może ja z innej perspektywy możemy to zrobić. Daniel, no to taki temat Was interesuje, o którym Daniel teraz powiedział, napiszcie, dajcie nam znać, a my się umówimy, tak, za chwilkę poczytamy wnioski, my się umówimy na kolejny live. Tak. Tu Daniel, to dawaj, wysyłaj. Ja dziękuję Ci w ogóle za tego live'a, bo pamiętam, myśmy się poznali na tym, jak on się nazywa, live, nie? I mówiłem ostatnio do Dorotki, do mojej żony, mówię, Doda, kurczę, z tą Taisją taki fajny flow mieliśmy, pamiętam, że gdzieś byłem u kogoś, nie pamiętam, gdzieś w Warszawie, bo to pamiętam było na jakimś takim moim ala wyjeździe, ja robiłem jakieś szkolenie i myśmy mieli tego live'a, ale mówię, taki fajny flow z nią miałem, nie? Ja mówię, kurde, fajnie by było, nie? I chyba jakoś do siebie napisaliśmy, czy ten Tony Robbins, nie pamiętam, tam coś, chyba Robbins nas połączył.
A propos. Z czym najważniejsze? Zobacz, ludzie piszą, kiedy live, najlepiej jutro, patrz. Aha, okej, to zaplanujemy. Słuchajcie, to jest na Instagramie. Ja pokazuję Instagrama. Taisia, pokaż swojego do moich ziomków, żeby ciebie zaobserwowali. Daniel Konieczny, jak ja mam? Daniel Konieczny, coś tam. Chyba ukośnik.com. Ale jak sobie wpiszecie Daniel Konieczny, to jest. Taisia, pokaż swoje. Oj. Okay. O, wyżej, jeszcze. No podnieś. Dobra i trzymaj. Dobra, mamy. Ja mam po prostu Taisia Laudy, także myślę, że łatwo znajdzie. Ja wiem, że wiesz, jest ten, który szuka, znajdzie. Też czyta z Biblii, także pukajcie, wam otworzą, szukajcie. A będzie wam otworzone. Super. Ale jeżeli chcecie live'a na temat obfitości finansowej od strony właśnie Taisia Laudy, od Daniela Koniecznego, to ja z przyjemnością podzielę się, bo widzę, że jest fajny flow. Ja powiem, co ja dostałem. Po pierwsze, nie wiem, czego na mnie ten komentarz zwrócił uwagę. Daniel, nie jesteś w barze, nie opieraj się. Tak się pozdrawiam. Uwielbiam normalnie takie komentarze. Ale wracając już teraz tutaj na poważnie, to bardzo ci dziękuję za to, że znowu jest jakby nakierowanie. Daniel, weź w końcu tą Biblię, nie? Nie bój się tej Biblii, bo jakby ja sabotażuję cały czas tam takie dotknięcie tego tematu tabu, tej Biblii, Jezus, to ja będę święto jakiś tam, nie wiadomo jaki, jak ja ją w końcu... Tak jakby, wiesz, mój sabotażysta Daniel boi się tego przełomu, bo wiem, że to będzie przełom mentalny, nie wiadomo jeszcze jaki, biznesowy. Tak. Ja a propos to, co powiedziałaś, nie jedna osoba, która zostanie zainspirowana dzisiejszym live'em, to nasza misja zrobiona. Bo ja kiedyś rozmawiałem z Bobem świętej pamięci i Bob powiedział, tam wyszło z coachingu, że moim celem jest zainspirować 7 bilionów ludzi. I on mówi do mnie, ale ty sam tego nie zrobisz. Ty po prostu podasz dalej informacje. I pamiętaj, ta informacja nigdy należy do ciebie, także nie baw się, że to moja technika, moje rajcy i tak dalej, nie baw się w to, tylko po prostu mów, podaj dalej. Niech to idzie ten efekt motyla, czy efekt rzucenia tego kamienia i ta wibracja leci. Także ja każdemu tutaj dziękuję za komentarz. Tobie, Taisia, przede wszystkim otwarcie mi głowy znowu na Biblię i wrócenie. Nie miałam takiego planu, ale to ewidentnie jest potrzebne w tobie. Ewidentnie jest. Wiesz, jak ja patrzę na Biblię, jak ją nazywam, co mi bardzo pomaga? Biblia jest instrukcją życia. Kiedyś byłam na wydarzeniu, na którym stał człowiek, opowiedział o wielu swoich przejściach, też o jakichś wypadkach. I ja pamiętam, tam było sporo ludzi i on w pewnym momencie mówi, gdybym ja tylko miał instrukcję życia. I pamiętam, jak we mnie się rozpaliło wszystko w środku. I ja zaczęłam mówić tam w tym tłumie, ale ta instrukcja jest. I ja wtedy zrozumiałam, że instrukcją życia jest Biblia. Ja nigdy tak na Biblię nie patrzyłam. Na tym wydarzeniu, kiedy wysłuchałam wszystkich jego przejść bóli, on mówi, gdybym ja tylko dostał instrukcję życia. I w tym momencie duch we mnie mówi, powiedz mu, że jest instrukcja. I od tej pory zaczęłam nazywać Biblię instrukcją życia, bo jestem całą sobą przekonana i myślę, że tutaj wiele ludzi to potwierdzi. To jest instrukcja życia. Pomoże ci podejść do niej, wiedząc, że Daniel, to nie jest nic takiego, co słyszałeś wcześniej. To jest instrukcja życia. Życia na temat rodzicielstwa, małżeństwa, finansów, prowadzenia biznesu, diety, życia w spełnieniu. Każdy temat, inwestowanie, co byś nie wpisał, w Biblii jest to wszystkim. To jest instrukcja życia. Wow. To wychodzę z tym wnioskiem. Biblia jest instrukcją życia. Także wracam do tego tłumaczenia od Jehowych, bo oni fajnie tłumaczą tą Biblię. Także będę sobie włączał te tłumaczenia. Chyba że Taisia, też coś. Zrobisz jakieś tłumaczenie tych Abrahamów. Kogo ja mam czytać? Abraham. Salomona, tak? Tak, ustalimy to, napiszesz do mnie, jeszcze ci powiem. Dobra. Ale czekajcie. Będzie wow, zobacz. Wiele cytatów cytujesz ze swoich szkoleniach. O, ciekawe, czekaj chwilę. Agnieszka napisała. A nie, przecież znasz Biblię. Wiele cytatów cytujesz na swoich szkoleniach.
to jest ciekawy temat. Ja zawsze wychodząc na scenę, zanim wyjdę na scenę, zanim zrobiłem dzisiejszego live'a z tobą, to wszedłem do łazienki i zawsze sobie robię ten power intencję. I mówię tak, o, God, give me the energy, the enthusiasm and the courage to touch those people's lives. I wtedy nagle i coś wylatuje z koniecznego. I nieraz mówię, wow, nagraliście to. No modlisz się, no po prostu. No, ale to, co powiedziała ta koleżanka, jak ona ma, czekaj, muszę zapamiętać, Agnieszka Cieśla, powiedziała, Daniel, przecież ty znasz Biblię, wiele cytatów cytujesz na swoich szkoleniach. Ja czasami nie wiem, że to jest Biblia, ale cytuję cytat jakiś tam, potęgę podświadomości, czy tam jakieś inne, tam są te cytaty. W tej książce też dużo jest, w Myśli Bogacie też dużo jest, nie? Także pewnie tak, ale rzeczywiście jakbym rozpakował sobie instrukcję życia na części. Danielu, Salomona to Spotify i wersja audio bardzo dostępna. O, dzięki Jacek. Super. Kochani, musimy kończyć, bo ja... No, bo przegniemy i tyle. Godzina. A już widzę, że się spóźnię, natomiast chciałabym z wami być dłużej. Mówi mi o tym, ile mamy ludzi, ile jest komentarzy, co się dzieje, żeby po prostu musimy się spotkać, nie wiem, zaplanujemy dzisiaj, jutro następny termin, damy wam znać i będziemy kontynuować ten temat. Kto się cieszy, dajcie nam znać, dajcie nam wsparcie tym, że udostępnijcie, że zostawicie serca, pokazuje nam to feedback, że jest to dla was ważne. Ja czuję moc w naszych rozmowach, to jest piękne, więc Daniel, ja wychodzę z tym, że gdzie jest dwóch, tam trzeci jestem ja, cytat z Biblii, ja to jest Bóg, tak? Jezus tak powiedział, gdzie dwóch mówi o mnie, trzeci jestem ja obecny. Ja wiem, że dzisiaj była niesamowita obecność i wiem, że mnóstwo ludzi to poczuło i dziękuję ci za twoją szczerość, czekajcie, chcę tutaj, za twoją szczerość, za twoją otwartość, za to, że mamy ten flow, za to, że widzisz, łączy nas góra, to jest niesamowite. W zupełnie różnych miejscach, mimo tego, że mamy zupełnie różne backgroundy, ale w duchu jesteśmy jednym i to jest niesamowite. I ja czuję tą jedność. I kochani, dziękuję wam za to, że jesteście, za waszą otwartość, za te wszystkie komentarze. Ja się tak super czuję, że mogłabym się nie rozłączać, słuchajcie. Ja to samo. Ale muszę za 8 minut zawieźć swoje spełnione marzenie, czyli swojego szczeniaka na trening. I chcę być, bo o tym też później opowiem, mam takiego szczeniaka, który waży prawie 30 kilo, berneński pies pasterski, tak, marzyłam o nim wiele, tak, 30, wyślę ci zdjęcie później. Kochani, miejcie kolorowe sny, cudownego wam wieczoru, cudownej nocy, u mnie się zaczyna wspaniały dzień, bo ja mam 8 rano, podążajcie za radością, żyjcie w spełnieniu i pamiętajcie, że Biblia jest instrukcją życia, a God is good, a Bóg jest dobry i wszystko dobre w swoim życiu, w każdym życiu mamy tylko i wyłącznie od Niego. Musimy tylko to dostrzec i zacząć dziękować i świecić. I wtedy wszystko Twoje do Ciebie przyleci samo. Po prostu dziękuj. Ściskam, Daniel, dziękuję Ci z całego serca. Wdzięczność, dzięki. Buziaki. Dobrego wieczoru, jesteśmy w kontakcie. Dzięki, hej.